Cześć, witajcie ponownie na kanale Wojwak Bricks. W zeszłym tygodniu pokazałem Wam McLarena P1 od LEGO, a dzisiaj znów McLaren P1, z tym, że od Kady. Ten McLaren niestety nie jest na licencji i też jest mniejszy. Czy to będzie plus czy minus, to dopiero zobaczymy. Tutaj mamy skalę 1 do 10, w LEGO mieliśmy skalę 1 do 8. Zestaw jest dosyć drogi jak na Kadę, ponieważ kosztuje 700 zł. I mówiąc szczerze, wahałem się, czy wydać te 700 zł na ten zestaw, ale w poniedziałek na Dzień Chłopaka na stronie Empiku pojawił się ten zestaw na ten jeden dzień za 550 zł, więc od razu go kupiłem. Jest tutaj aż 3617 elementów. Co do funkcji, to z tyłu pudełka widzę tutaj przekładnię, więc domyślam się, że będzie tutaj skrzynia biegów, wysuwane skrzydło, oczywiście skręt kół, czy coś jeszcze, no to przekonamy się podczas budowania. W środku mamy dwa pudła, bardzo ładną grafikę. W środku znajdziemy 44 ponumerowane woreczki z klockami. Dodatkowo woreczek z giętkimi elementami oraz gumkami. Osobno luzem jest jeszcze duża ramka. Oraz 4 opony oraz standardowe felgi. Ale już w 7. worku zauważyłem, że są dedykowane nakładki, tak żeby przypominały felgi z McLarena. No i 2 tomy instrukcji. Nie jest to model na licencji, więc żadnego wprowadzenia tutaj nie będzie. Jest tylko kilka słów od projektanta. Szkoda, że te instrukcje były wrzucone do tych mniejszych pudełek, przez co są one trochę pogięte. I jestem mniej więcej w połowie pierwszego etapu budowania. Mamy już gotowe tylne zawieszenie, które jest oparte na 4 amortyzatorach. Na tylnej osi jest dyferencjał. No i jest również funkcja podnoszenia i opuszczania zawieszenia. Tutaj, jak widzicie, mamy wyjście do elementów ślimakowych, do których podpięte są przez koło zębate na sztywno zielone dwójeczki. Do nich z kolei są podpięte amortyzatory. I jak widzicie, będzie można podnosić i opuszczać zawieszenie. I już widzę, że funkcja podnoszenia i obniżenia zawieszenia będzie połączona z funkcją wysuwania i chowania skrzydła. Połączenie tych dwóch funkcji odbywa się tutaj przez ten element ślimakowy. Tu mamy tą funkcję do zawieszenia, a tutaj z kolei mamy wyjście do skrzydła. Kilka kroków dalej montujemy 2 siłowniki, które będą odpowiedzialne za wysuwanie i chowanie skrzydła. Tutaj do tych małych szarych kół zębatych mamy podpięte kolejne, które nam tutaj wyprowadza funkcję na oba siłowniki. A tutaj mamy wyjście zapewne do przedniej osi i do opcji sterowania. I jestem pod koniec drugiego etapu budowania. Mamy już zbudowaną całą skrzynię biegów. Tutaj mamy wyjście najprawdopodobniej do manetek. Ja sobie wepnę w tej chwili tutaj taki element, żebym mógł zmieniać te biegi. Tutaj do tego wyjścia podpięte mamy krzyżaki kulowe, które są połączone z prawymi i z lewymi przekładniami. W sumie przełożeń mamy aż 10. Zablokuję sobie jedno koło. W tej chwili mamy bieg wsteczny. Tutaj mamy neutral. Następnie mamy bieg pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, 7 i 8. Teraz pokażę Wam od góry, żebyście zobaczyli, jak tutaj to wszystko chodzi. 8, 7, 6, 5,
czwarty, trzeci, drugi, pierwszy, neutral i bieg wsteczny. Tutaj do tego czerwonego koła zębatego będą podpięte tłoki. W czwartym etapie budujemy przednie zawieszenie oraz skręt kół. Zawieszenie jest oparte na pojedynczych amortyzatorach. Mamy dokładnie ten sam mechanizm obniżania i podnoszenia zawieszenia, ten, który mieliśmy również z tyłu. Tutaj mamy wyjście, które będzie połączone z tylnym zawieszeniem. To, jak widzicie, idzie sobie tutaj. Następnie przechodzi, tutaj mamy zmianę kierunku, przechodzi to przez 3 szare koła zębate, no i tutaj do elementu ślimakowego, następnie koło piaskowe, które jest połączone z prawym i lewym amortyzatorem. Tutaj patrząc na te zielone dwójki, będziecie widzieli, jak zawieszenie się podnosi i opuszcza. Całą tą funkcją podnoszenia, obniżenia zawieszenia, które jest połączone również z wysuwaniem skrzydła, będziemy sterować po otwarciu przedniej maski tymi kołami zębatymi. No i jest również skręt kół oparty na zębatce. Jestem w trakcie 5. etapu budowania. Są już zbudowane manetki. Podpiąłem silnik, żeby Wam pokazać, jak będą się zachowywały tłoki przy zmianie biegów. W tej chwili mamy luz. Wrzucam pierwszy bieg. Jak widzicie, opór na kołach zębatych przy tak dużym przełożeniu jest na tyle duży, że silnik ledwo sobie daje radę, więc niestety nie pokażę Wam, jak się tłoki zachowują przy zmianie biegów. Dopiero jak wejdę na wyższe biegi, gdzie jest mniejszy opór kół zębatych, dopiero silnik, podłączony silnik jest w stanie działać na pełnej mocy. Jeśli chodzi o te manetki, to biegów nie zmieniamy tymi tutaj przy kierownicy, tylko jak widzicie, one są po prostu połączone z tymi manetkami, którymi rzeczywiście będziemy przełączać biegi. Tutaj dajemy bieg do góry, tutaj dajemy bieg do dołu. Teraz jak działa manetka? Tutaj, jak widzicie, mamy 2 małe szare koła zębate. Dolne koło zębate jest blokowane przez ten element, który wchodzi tutaj w ząbki, żeby to dolne koło się nie obracało. I w momencie, jak pociągniemy tutaj tą manetkę, to dolne koło jest zablokowane, ale po nim jeździ to górne koło zębate, które się dzięki temu obraca. Wprawia w ruch tutaj to piaskowe koło zębate, tutaj jest widoczne. Następnie tutaj do tych 2 manetek, czyli do tych 2 piaskowych kół jest podpięte czarne koło zębate, czyli mamy tutaj zmianę kierunku, no i już podłączenie przez aksla do krzyżaków, które nam zmieniają biegi. Trochę sobie poprzełączałem te biegi, potestowałem tą skrzynię biegów, no i muszę powiedzieć, że działa ona dosyć topornie. Zdarza się, że biegi nie wskakują albo wskakują w połowie i trzeba dopchnąć palcem. Nie ma tej lekkości w działaniu, którą znamy ze skrzyń biegów w Lego. Teraz jeszcze sprawdźmy, czy ta funkcja obniżania zawieszenia z jednoczesnym wysunięciem skrzydła działa prawidłowo. Tak jak wcześniej Wam pokazywałem, sterujemy tą funkcją tutaj, kręcąc tymi kołami zębatymi. Niestety trochę to trwa, ale jak widzicie, funkcja działa prawidłowo.
Ekipa 1 jest już gotowa. Jeśli chodzi o proces budowania, to jest on bardzo interesujący. Jest to typowo mocerski projekt, jest bardzo gęsto, jest mnóstwo przeróżnych technik budowania, mnóstwo patentów, których na pewno w zestawach LEGO nie uświadczymy. Na przykład tutaj, żeby uzyskać to lekkie odchylenie, jest tutaj wrzucona wpinka gumowa, która zazwyczaj jest używana do gąsienic, żeby one się nie ślizgały. Jest tutaj mnóstwo drobnych elementów. Jak widzicie, jest tylko kilka paneli użytych, reszta jest to rzeźbienie z bardzo małych, drobnych elementów. Są oczywiście tego plusy i minusy, ale wspomnę o tym już jak będziemy omawiać wygląd. I może przejdźmy teraz właśnie do wyglądu. Z boku moim zdaniem prezentuje się bardzo przyzwoicie. Cała linia, proporcje tutaj szczególnie z przodu są bardzo fajnie zachowane. To, co mi się nie podoba, to tył jest zbyt kwadratowy, no i tutaj ewidentnie wychodzi ten brak nadkola, które by tutaj nam bardzo ładnie ten tył zaokrągliło. Jeśli chodzi o przód, to moim zdaniem jest bardzo fajnie odwzorowany. Jest bardzo dobrze oddany, to jak ja tutaj to nazywam, ten uśmiech Muppeta. Oczywiście całą robotę tutaj robi ten gumowy element, więc cała ta bryła z przodu jest jak najbardziej ok. No ale jest to kosztem trochę wyglądu, z tego względu, że żeby uzyskać tutaj tę bryłę, no jest naćkane, brzydko mówiąc, mnóstwo tych drobnych elementów, które wizualnie no, trochę psują ten końcowy efekt. Na pewno gdyby były tutaj jakieś panele, wyglądałoby to lepiej, ale to przeszkadza, jak się patrzy na niego z bliska. Jak on stoi w lekkiej oddali gdzieś na półce, to tutaj te drobne elementy trochę się zlewają i z daleka ten przód wygląda naprawdę dobrze, jest bardzo fajnie oddany, odwzorowany w stosunku do oryginału. Może to jest pierdoła, ale jak dla mnie to, że są w danym zestawie wycieraczki, jednak dużo daje do wyglądu. Tutaj taką wycieraczkę mamy. W zestawie LEGO w skali dużo większej niestety takiego szczegółu nie ma. No i sterowanie funkcjami jest fajnie ukryte tutaj w tym miejscu, bo tutaj mamy i skręt kół, i manetki do przerzucania biegów. Dużo bardziej mi się to podoba niż wyprowadzenie tego koła zębatego na przykład na dach. Jeśli chodzi o tył, to dla mnie, tak jak już wcześniej mówiłem, cała ta tylna część jest za bardzo kwadratowa. I tak jak tutaj te dolne części, to odwzorowanie to wygląda bardzo fajnie, ale później jak idziemy do góry, to wygląda coraz gorzej. Trudno utrzymać w poziomie na przykład ten element, bo on jest tutaj dosyć luźny. No i duża szkoda, że mamy zupełnie inny wydech tutaj niż w oryginale. Od spodu jest on całkowicie zabudowany, praktycznie nie ma tutaj żadnych pustych przestrzeni. No i też fajne jest to, że część tych mechanizmów tutaj jest widoczna. Jeśli chodzi o wnętrze, to wygląda bardzo przyzwoicie, fotele też mi się podobają. Teraz przejdźmy do wszystkich funkcji. Skrzynię biegów już Wam pokazywałem. Tutaj mamy manetki, którymi zmieniamy sobie biegi. Bardzo fajne jest to, że ruszają się również te manetki przy kierownicy. Skrętem kół sobie sterujemy tutaj tym kołem zębatym. No i oczywiście mamy to również podpięte do kierownicy. Tutaj z góry możemy sobie zajrzeć do ruchomych tłoków. Niestety ta cała tylna część nie jest zdejmowana, tak jak jest to w zestawie z LEGO. Możemy sobie podnieść przednią maskę. Tutaj mamy te 3 koła zębate, którymi sterujemy funkcją wysuwania i chowania skrzydła oraz podnoszenia i obniżania zawieszenia. Trwa to trochę długo, więc pokażę Wam to na przyspieszeniu. Są oczywiście otwierane drzwi. One się automatycznie nie blokują po otwarciu, ale tutaj mamy taki dzyndzel, który jak pociągniemy, to zablokujemy drzwi w pozycji otwartej. Później
dociskamy i możemy już sobie ładnie zamknąć drzwi. Zawieszenie działa bardzo poprawnie. Jeśli chodzi o jakieś małe mankamenty, to na pewno jeśli chodzi o lusterka, jak widzicie, one są luźne. Można temu zapobiec, podnosząc troszeczkę do góry, w momencie jak ten ćwierćpin nam minimalnie wyjdzie, to wtedy one już są tutaj prawie że na sztywno i nam nie obracają się. No i też całe te boczne elementy, one tutaj w tym miejscu nie mają żadnych mocowań. Dlatego też podczas budowy bardzo ważne, żeby z całej siły maksymalnie wcisnąć ten gumowy element, bo inaczej będą dosyć mocno odstawały te całe tutaj elementy. Szkoda, że to nie jest tu w jakikolwiek sposób usztywnione. No i jest tutaj dosyć spora szpara. Podsumowując, jeśli chodzi o wygląd, odwzorowanie, bryłę, o proces budowania, o konstrukcję, to ten zestaw bardziej mi się podoba od zestawu Lego, ale z kolei jeśli chodzi o działanie wszystkich mechanizmów, mówię tutaj głównie o skrzynię biegów, no to tutaj CADA jeszcze ma trochę do zrobienia. W przypadku tych bardzo skomplikowanych mechanizmów, gdzie jest użyta bardzo duża ilość kół zębatych, no one nie działają tak idealnie jak te, które mamy w Lego. Brakuje mi tutaj precyzji tych elementów użytych do skrzyni biegów. Zresztą bardzo widoczne to było przy tym zestawie The Solar System, który Wam pokazywałem na recenzji. Tam Wam pokazywałem, że przy tak skomplikowanym mechanizmie są bardzo, ale to bardzo duże luzy. Im więcej tych kół zębatych, ten luz po prostu się zwiększa. Tak jak mówiłem Wam wcześniej, nie zawsze te biegi wskakują. Czasem trzeba trochę przytrzymać, żeby ten cały mechanizm się obrócił, ale też jestem ciekaw, czy Wy macie ten sam problem w tym zestawie, więc jeśli ktoś z Was już ten zestaw posiada, to napiszcie mi w komentarzu, jak u Was działa ta skrzynia biegów. Ale tak czy inaczej jestem bardzo zadowolony z tego zestawu. Trochę cena moim zdaniem jest za wysoka, ale jak znajdziecie go w promocji w okolicach 500 zł, to moim zdaniem jest to bardzo dobry set. No i ten model też pokazuje, że w mniejszych zestawach w skali 1 do 10 da się upchnąć nie tylko skrzynię biegów, ale również dodatkowe funkcje, takie jak obniżanie zawieszenia. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze, co Wy sądzicie o tym zestawie. Zaraz też wrzucę na karcie społeczności ankietę, który Wam się bardziej zestaw podoba, czy P1 od Lego, czy P1 od CADY. A z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.